Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak korzystać z narzędzia Sentiment, czyli analizatora wydźwięku. Jest ono przydatne do określania pozytywnego bądź negatywnego aspektu danej wypowiedzi. Na początku wybieramy, czy interesuje nas język polski czy angielski. Domyślnie ustawiony jest polski, natomiast jeżeli wybierzemy angielski, zmieni się przykładowy tekst pod spodem. Możemy przeanalizować ten tekst, aby zobaczyć, jak to wygląda, a także możemy wkleić na jego miejsce nasz własny tekst do analizy w wybranym przez nas języku. Istnieje również opcja wczytania korpusu po prawej stronie. Korpusem może być zbiór jakichkolwiek tekstów w formacie zip. Jeżeli mamy taki zbiór do analizy, to klikamy tutaj i wybieramy go z naszego folderu. Kiedy już mamy wpisany tekst lub załadowany korpus, klikamy zielony przycisk Analizuj poniżej. Można też usunąć tekst lub plik za pomocą czerwonego przycisku Wyczyść, który znajduje się obok. Klikamy zatem Analizuj i pod spodem wyświetlą się wykresy. Pierwszy z nich pokazuje, ile razy występuje pozytywna emocja, a ile negatywna. Kolejne dwa przedstawiają bardziej konkretne emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pierwszy jest inspirowany teorią koła emocji Roberta Plucika, według której istnieje 8 podstawowych emocji. Drugi zawiera ich jeszcze więcej i odnosi się do podstawowych ludzkich wartości zdefiniowanych przez Jadwigę Puzyninę. Jak wrócimy na górę, to obok wykresów po lewej stronie znajduje się opcja zobaczenia tych samych danych w formacie XML, gdzie wymienione są po kolei wszystkie słowa oraz dane ich dotyczące. Następnie po prawej stronie od wykresów mamy dane tekstowe, które informują, ile słów w tekście zostało przypisanych do której emocji. Po kliknięciu którejś z nich podświetlą się w tekście poniżej słowa, które zostały opisane tą emocją. Po kliknięciu takiego podświetlonego wyrazu otworzy się on w osobnej karcie w słowosieci, czyli słowniku, w którym słowa połączone są relacjami. Jeżeli jesteście zainteresowani tym narzędziem, to w opisie pod filmem znajduje się instruktaż do niego. Wracając jednak do naszego wyniku, obok tekstu znajduje się opcja Pobierz. Po kliknięciu przycisku z gwiazdką i napisem, na urządzenie ściągną się dane w formacie CSV. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze pracowało z narzędziem Sentiment, a jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, to zapraszam do kontaktu.